Proponujemy doświadczenie sprzyjające zmianie perspektywy, doświadczenie rozwojowe oparte o własne zasoby. W warsztacie może wziąć udział każda osoba, która chce poszerzyć perspektywę postrzegania głównych wydarzeń ze swojego życia, nadać im nowe, wzmacniające znaczenie. To jest warsztat dla każdej osoby, która chce wyjść ze starych narracji, starych przekonań i popatrzeć na swoje życie w nowy sposób. Pierwszy etap to linia życia. Taki wątek w klimacie masz wpływ. To ty decydujesz o tym, jak ocenisz perspektywę doświadczeń, przez które w życiu przeszłaś. Drugi wątek to archipelag. To z kolei perspektywa masz zasoby. Możesz je odnaleźć zarówno w tym, co postrzegasz jako swoje mocne strony, jak i w trudnych doświadczeniach, które przeformułujesz w autorefleksji dla siebie i spojrzysz na nie inaczej. Jako trzecie doświadczenie brama. Tu z kolei perspektywa jesteś gotów, jesteś gotowa do zmiany. Takiej, jaką sobie zaplanujesz, jakiej zechcesz, jakiej potrzebujesz, do jakiej chcesz dążyć. Wszystko na podbudowie podejścia skoncentrowanego na rozwiązaniach, a więc w kontakcie ze swoimi zasobami, ze zmianą opartą na pozytywach. Warsztat jest refleksją nad własną historią, w poszukiwaniu własnych zasobów. Rysujemy w nim linię życia i przyglądamy się kluczowym wydarzeniom, które miały w nim miejsce. Nadajemy im nowych znaczeń, przyglądamy się z innej strony, wyciągamy wnioski i lekcje, poszukujemy w nich siły. Warsztat dedykowany jest dla osób młodych i młodych dorosłych. Stanowi połączenie nurtu podejścia skoncentrowanego na rozwiązaniach i technik arteterapeutycznych, ale widzimy w nim duży uniwersalizm. Myślę, że można go zastosować prawie do każdej grupy wiekowej. Na co warto zwrócić uwagę podczas realizacji takiego warsztatu, to o stworzenie pewnej atmosfery pracy i zadbanie o podstawowe zasady bezpieczeństwa emocjonalnego. Pierwsza z nich jest o tym, żeby uczestnictwo było dobrowolne. Ktoś, kto bierze udział w warsztacie, angażuje się w niego tak daleko, jak chce i w te kawałki, fragmenty, w które jest gotów czy gotowa się zaangażować. Drugi element to poszanowanie granic właśnie, czyli jeśli ktoś nie chce mówić więcej, żeby naciskać, żeby dać tę możliwość, by na chwilę zrobić krok w tył. Trzeci ważny aspekt to stworzenie przestrzeni tak sobie, jak i innym do przeżywania emocji. Jeśli ktoś potrzebuje chwili, jest poruszony czy poruszona, dajmy jemu czy jej tę przestrzeń na pobycie z tą emocją, na przyglądnięcie się jej i próbę zrozumienia, co się ze mną dzieje, co mi towarzyszy. Nie pędźmy z chusteczkami natychmiast w związku z naszym dyskomfortem, by ratować tę osobę. Dajmy jej przestrzeń do tego, by pobyła w momencie, w którym jest i przeżyła go na własny sposób. O co warto zadbać przy organizacji takiego warsztatu i na co też zwrócić uwagę, to dobre, fajne propsy, dobre, fajne przedmioty, które pomogą uruchomić procesy i pracę własną, tą wewnętrzną w różnych obszarach, w których będziemy się poruszać. Warto zadbać o dobre przygotowanie materiałów i narzędzi. Niech to będą kolorowe przedmioty, niech to będą różnorodne przedmioty, niech będą to symboliczne przedmioty, z którymi łatwiej się dzięki temu pracuje, które można wziąć do ręki, przyglądnąć się. Jeżeli jest to drabina, można po niej wejść. Jeżeli jest to szal, można się nim owinąć. Niech to będą takie rzeczy, które pomogą osobom uczestniczącym zaangażować się w warsztat i wziąć w nim udział w pełnym wymiarze. Ćwiczenie archipelag zasobów to metoda na to, w jaki sposób porozmawiać o zasobach swoich, własnych, ale na podstawie doświadczeń, tego co już się wydarzyło w moim życiu i metoda na budowanie zaufania do siebie samego, do siebie samej, że to co przeżyłam ma sens, buduje mnie i też do takiego budowania zaufania w grupie.